Bo przecież byka co dzień w pole wypędza mi krowy. Patrzy się. Nie. Jak mu przyłożyli nożyce do głowy, to tylko było ciach, 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 ciach. Pokażę internautom. Drożdże ładnie pracują. Proszę bardzo. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, pytaliście mnie, jak się przyrządza drożdże. Pokażę wam to. Ja piję drożdże od bardzo wielu lat. No i tam, no nie chcę się mądrzyć, bo to nieładnie, ale może dzięki temu wcale nie bywam u lekarzy, wcale, od wielu lat. Ostatni raz byłem u lekarza w 2013 roku, jak mnie byk połamał, no to byłem zmuszony, bo miałem 8 żeber połamane, łopatkę i obojczyk, także trafiłem na 7 dni do szpitala wojewódzkiego w Olsztynie. No od tamtej pory. Wcześniej nie byłem, wcześniej to byłem na komisji wojskowej. No i raz byłem na prześwietleniu wcześniej, jak też byk mnie poturbował. Ale tylko byłem na prześwietleniu, bo pobicie było bardzo duże, ale nie było złamania. A pozostałe 2 wypadki, bo miałem w sumie 4, no to przeleżałem w domu, tam nie chodząc po żadnych lekarzach, powiedziałem, samo przejdzie. No i przeszło. A drożdże, no coś tam dają. Dobre są, tylko trzeba umieć przyrządzić. Pokażę wam, jak to się robi. Kostka drożdży 10-tykowa. Drożdże babuni. I robi się to w ten sposób. Taka kostka drożdży starcza mi na 5-6 razy. Także mniej więcej się przyrządza tak w granicach 2 deko na jedno spożycie. No trzeba patrzeć, żeby był dobry termin przydatności, bo jak już drożdże są po terminie, to niestety one słabo pracują i nie są nawet, są niesmaczne nawet, także unikam. Zawsze zwracam uwagę na termin. No robi się to tak. Trzy łyżeczki cukru. Jak się do niczego innego cukru nie używa, to nie jest to groźne, że to są 3 łyżeczki cukru. To o to nie trzeba dbać. Ja cukierków praktycznie nie jadam, kawy zbożowej nie słodzę, tylko gorzko czekoladę 64–80% kakao. I teraz trzeba te drożdże po prostu z cukrem wymieszać. One za jakiś czas. Dobra, zostawimy to. Drożdże za chwilę pójdą do lodówki, bo lodówka się otwiera na czas. W tej chwili jej nie otworzę, bo musi to potrwać tam chociaż za 2–3 minuty. Tu mam zbożową kawę. Nie można, kawa jest oczywiście bardzo gorąca, para wali, bo niedawno była zaparzona. Wlewam w kubek kawy. Oj, trzeba ją trochę zamieszać, bo tam są saszetki są na górze. Dobra. Powiem tak, nie można zalać tak gorącą kawę,
bo byśmy te drożdże od razu zaparzyli i one by nie pracowały. Kawa musi być przestudzona, lekko przestudzona. Musi postać parę dobrych minut. Także jak na przykład jem kolację, a tutaj stoi kawa, trochę przestygnie, albo golę się w międzyczasie, idę do łazienki, golę się. Kawa sobie trochę przestygnie. Drożdże zawierają witaminę z grupy bodajże D. I to są takie walory, że to jest dobre i na żołądek. Tym bardziej, że nie zalewam tego, bo można zalewać też wodą przygotowaną i ciepłą wodą. Ale raczej kawa zbożowa jest lepsza, dlatego że daje taki dobry posmak. One jak się je dobrze przyrządzi i rano się je wypija, to one mają posmak podpiwku. Są po prostu smaczne. I warunek, że muszą dobrze pracować. Bo jakby słabo pracowały, to one rano są wprost niesmaczne. Nie można zalać gorącą wodą, bardzo gorącą kawą czy wodą, bo one się zaparzą i one w ogóle nie pracują. Tam są po prostu bakterie. Bo to powstaje bodajże w wyniku przy produkcji bodajże piwa, czy dokładnie nie wiem, ale chyba tak. No i już się rozpuściły z cukrem, zaszła reakcja, prawda? Już są płynne. Teraz tylko jest sprawa kawy. Żeby tu nie marnować czasu, więc ja puszczę trochę zimnej wody na ten kubek, żeby schłodzić to, żeby wiadomo było, o co chodzi, bo szkoda czasu. Żebym tu siedział i czekał, aż ta kawa przestygnie. Nie bójcie się, wody zimnej nie wleję. Panuję nad tym, jeszcze ręka mi się nie trzęsie. Schłodzimy tą zimną wodą. Dużo ludzi mnie zna i z naszej wsi, no i z okolicy dużo, bo jak kułem Lemiesze, to ludzie przyjeżdżali czasem z odległości 20 i 30 kilometrów. Miałem takich klientów z Lemieszami, że przyjeżdżali z daleka. I teraz jak nieraz jestem w sklepie i kupuję drożdże, a na przykład w okolicznych wsiach nie ma sklepów spożywczych. My jesteśmy taką wyjątkową wsią, że jest sklep spożywczy dość dobrze, nawet dobrze zaopatrzony. Bardzo miłe panie ekspedientki. No i kupuję na przykład drożdże, a stoi taki koleś, który kiedyś przywozi Lemiesze tam gdzieś z sąsiedniej wsi i powiada tak, no panie Romku czy Romek, będzie pędzone. Ja mówię, no pędzone to jest co dzień, bo przecież byka co dzień w pole wypędza mi krowy. Patrzy się, nie. I to już zdarzyło mi się tak kilka razy, albo co, będzie nastawione. Kiedyś bardzo grzeczna pani ekspedientka wtrąciła się do rozmowy i powiedziała, przecież pan Romek w ogóle, to ja nigdy nawet tak nie pomyślałem, przecież pan Romek w ogóle nie pije alkoholu. Chyba że od Wielkiego Święta mały kieliszek. No i także nieraz śmiesznie jest z tymi drożdżami, z tym pędzeniem. Wiadomo, że żeby bimber wypędzić, to też podobne drożdże muszą być, no ale one dla mnie do tego nie służą, bo ja w ogóle nie jestem smakoszem alkoholu. Nie. To ze mną jakoś tak, no, nie bardzo mi to. Także nigdy alkoholu nie nadużywałem w życiu, nigdy. Jeszcze trochę i będzie dobre. Kiedyś zdarzyło mi się, jak to mój tata powiedział dla mnie, że nie należy z takich brać przykładu. Sprawa się sprowadza do tego, że miałem może lat 14, to były wakacje. Było to pewno po ukończeniu 7. klasy. Były wakacje. 2 razy w zlewni mleka, we wsi była zlewnia mleka, przyjmowano mleko, dostawa była rano i wieczorem. Odwiozłem wieczorny udój, była to bańka 21 litrów, bo było wtedy parę krów w gospodarstwie. No, rowerem oczywiście odwiozłem. I już miałem odjeżdżać, a tu pod sklepem, już sklep był zamknięty, ale paru kolesiów jeszcze dopijało winko, które wtedy było bardzo w modzie, te właśnie patikiem pisane.
w takich butelkach, gdzie korek się wybijało dłonią. No to jako dzieci żeśmy też nieraz obserwowali, jak to tam kolesie, tacy starsi, wybijają to wino. No ojciec mnie zawsze za to bardzo ścigał. Nie obserwuj takich, mówi, nie, to jest zły przykład tego. No ale zdarzyło się, że raptem jest jakieś poruszenie. Środkiem drogi biegła droga, tak zwane kocie łby, bruk. Idzie, koń ciągnie wóz, żelaźniak, ale biały, ładny koń, ładna uprząż, ale gospodarza nie widać na wozie, tylko klatka jest po świniaku. Proszę pana. A gospodarz, okazuje się, że gospodarz, koń wszedł, za sklepem była łączka, samoczynnie skręcił na łączkę i zaczął się paść. Ci, co byli pod sklepem, podeszli, och, ale się nabrał. Okazało się, że tam obok tej klatki słoma i gospodarz śpi w słomie. Wóz był dość długi, no nie? Klatka była nieduża i gospodarz nogi miał między klatką a bokówką, a głowa tam przy tylnym szczycie woza. No i cóż, śmieją się tego, a nas to bardzo zainteresowało. Byłem ja, był jeszcze inny kolega o imieniu Janek. No obserwujemy, co to będzie. Ale się ululał, ale się nabrał. Wiecie co? Wystrzyżemy mu na głowie kółko. Nożyce. Leć tam do pana Jana. Po sąsiedzku mieszkał taki pan Jan, co był krawcem. Poproś nożyce, że chcemy coś tam obciąć. No, poleciał chwilę, niesie takie wielkie krawieckie nożyce, ale widać były ostre, bo a miał bardzo bujne włosy, ładne, czarne i nawet takie kręcone. Jak mu przyłożyli nożyce do głowy, to tylko było ciach, 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 ciach i te ładne takie loki czarne spadały. Oczywiście. Wycięli mu na głowie kółko, pośmieli się, konia z tej łączki skierowali, a gospodarz żadnej reakcji, śpi w wozie jak suseł. Konia skierowali tam w kierunku, gdzie on mieszkał, tamtą stronę drogi, w kierunku tam już nie będę podawał miejscowości. Koniowi bacikiem siach i koń poszedł, bo koń znał drogę, był dobry koń. Zawiózł na pewno gospodarza do domu, ale cała sprawa się sprowadza do tego, że ja wróciłem do domu, myłem konwę pod studnią, bo tak się to robiło wieczorem. Brzęknęła konwia, wychodzi tato. Gdzie byłeś? Nie za późno wracasz czasem? Chyba zapomniałeś, która godzina już jest. Ciemnawo się robi. Chodź tu. Gdzie byłeś? Ja mówię, obserwowałem, jak pijanego strzygło. Co? Takie tematy cię interesują? Za kołnierz, parę kroków przez podwórko, w stodole, w jednych drzwiach stodoły była tak zwana wozownia. Tam się wpykało wóz, tam było drewno opałowe, tam wisiała uprząż. Ojciec szybko odwiązał postronek z poszorka od uprzęży, złapał mnie za kołnierz i zatańczyłem dookoła. A tu jeszcze raz i tak jeszcze mocniej mi przyszło, żebyś zapamiętał. Nie bierz przykładu mi z takich gości, co piją pod sklepem. To jest mój coś okropnego. Ja oczywiście syknąłem z bólu, bo zabolało. Dostać takim postronkiem skręconym ze sznura jutowego, jak to kiedyś te sznury były jutowe, takie do stopowiązałek one były. Bo stopowiązałki wiązały snopki właśnie tym sznurem. A ojciec z tego miał sposób na to i takimi dwoma krzywymi patykami, to były tak zwane, tak to wyglądało, taki rogaty patyk i miał sposób na to, że po prostu umiał skręcać te sznurki. No i robił z tego postronki dla koni, tam, czy do prowadzenia konia tam na pole, jak się jechało, to też trzeba było mieć taką, jak to się mówi, takie wodze. No akurat dostało mi się, no i zapamiętałem sobie, że nie trzeba pijanych obserwować i brać z nich przykładu. Pomogło. Bo to najczęściej tak było, że jak dzieci przyglądały się, a tam sobie popijają, to może coś dobrego, może ja spróbuję z tej butelki pociągnąć, bo gdzieś tam okazja jakaś się trafi.
No ale jestem ojcu za to bardzo wdzięczny. Jak zasłużyłem, to należało mi się, pomogło. O, ale to jak będziesz dorosły, to wypić kieliszek przy stole w odpowiednim towarzystwie i trzeba wiedzieć, co się pije i z kim się pije. No i prawda, ale żeśmy się zagadali i kawa za bardzo przestygła. Ja spróbuję, żeby nie była zbyt zimna. To nic, na to jest rada. Wlejemy trochę gorący, spróbujemy, już za długo opowiadanie trwało. No teraz można zalać i postawić na grzejnik. Robię tak mniej więcej o pół kubeczka. Dobra. A to idzie do termosu, bo tam jest tak gorąca, że... Dobra. I na grzejnik. Zamieszać i na grzejnik. Mają pracować. Nie wolno wlewać za dużo. Pół kubka nie więcej, absolutnie. Może nawet być trochę mniej niż pół kubka. I stawić na gorący grzejnik, to temperatura idzie, odczuć. Grzejnik jest gorący, że ciężko rękę utrzymać. No i dobra. I to stoi tak 20, w zależności jeszcze jaka temperatura jest na grzejniku. 20 minut, pół godziny może stać. No ale trzeba pilnować, bo jakby się zapomniało, no to drożdże po prostu wykipią na grzejnik, no i będzie awantura. W nieklaju. To jak one już będą pracować, postoją te, przypuśćmy, tak zakładam, 20 czy pół godziny, to wtedy je do szafki kuchennej chowamy. No ale zaraz zaczną pracować, pokażę. Do szafki, no żeby nie... Proszę pana, latem w mieście są muchy, a na wsi trafi się mucha, chociaż walczy się z nimi, trafi się mucha i co? Będzie sobie degustować drożdże. Będzie pływać w drożdżach. No także do szafki kuchennej się wstawia. Nie można wstawić do lodówki, absolutnie nie, bo jak one się stawi ciepło, już takie one są, jak to się mówi, prawie równo z kubkiem, to one mają stać w ciepłym miejscu w szafce kuchennej. Nie w lodówce, absolutnie, bo byśmy całą robotę przekreślili. Dobra, ja dołożę do pieca. No i pokażę internautom. Drożdże ładnie pracują, proszę bardzo. Jakbym jeszcze chwilę przytrzymał, minutę czy dwie, to jest prawdopodobieństwo, żeby wykipiały mi z kubka. I takie drożdże wstawiamy do szafki kuchennej. Nie do lodówki, absolutnie, tylko do szafki. I tu sobie stoją do rana. Rano wstaję i wypijam. No smakują dobrze, bo są zalane tą kawą zbożową. Mają smak podpiwka. Smaczne są, po prostu smaczne. To się przed wyjściem do udoju krów rano wstaję, tu klękam, do tego krzyżyka się modlę. O dzień spokojny. I po tym porannej modlitwie wypijam te drożdże i wychodzę. Idę na poranny obrządek. Najpierw się doi te krówki tam. Kolejno cielaki się poi. Radek mi przychodzi troszkę później. Radek mi w tym oczywiście pomaga, bo ja po udoju to ja zmywam naczynia. Jeszcze najpierw sypię śrutę tam. Szarpiemy ziemniaki, sypiemy śrutę krowom, cielakom, bykowi oczywiście. Później Radek sprząta, a ja poję cielaki i zmywam naczynia, no i dajemy siano i jest po obrządku. Trwa to trochę, bo wiadomo. To nie robi się tego maszyną, tylko ręcznie. Zresztą sztuk jest niedużo, ale trzeba przy tym trochę potańczyć.
No z tego miejsca chcę pozdrowić Krzysztofa Nawojskiego, maszynistę z cementowni Ożarów i jego kolegów. Pozdrawiam serdecznie, panie Krzysztofie. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.